W jednej z poprzednich audycji na tym kanale omawialiśmy problem liczby ofert mieszkań do wynajęcia, ale do tego rynku chcę jeszcze raz wrócić, ponieważ jest dużo pytań, a rynek chyba należy do najbardziej zagmatwanych pod względem statystycznym w Polsce. Dlaczego tak jest? O tym właśnie będzie w tej audycji i jeżeli interesuje Ciebie wynajmowanie mieszkania, zarabianie na nim, albo zastanawiasz się, czy wyjść z tej inwestycji, albo chcesz być najemcą, albo liczysz na to, że zostanie uruchomiony program budownictwa społecznego i jaki ten program może mieć wpływ na rynek najmu, jaki wpływ na ten rynek mogą mieć PRS-y. O tym będzie w tej audycji. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał. Pisz nam również w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości, sugestie nowych tematów. Jeżeli piszesz opinię o rynku nieruchomości, nie zapomnij podać nazwy miejscowości, o której piszesz, bo wtedy po prostu taka informacja jest w pełni wartościowa dla innych użytkowników naszego kanału. Zachęcam również do wspierania nas, bo wspierający zawsze dostają więcej. Zobaczcie sobie playlistę programów dla wspierających. No i przypominam, że na stronie symen24.pl, gdzie znajdują się szkolenia o obrocie nieruchomościami, znajdziesz również nasze audycje wzbogacone o dodatkowe dane statystyczne, tabele i wykresy, a także na przykład o to, jak sporządzić dobrą umowę najmu. No i od razu warto wyjaśnić, dlaczego powiedziałem, że ten rynek najmu mieszkań w Polsce jest jednym z najciemniejszych statystycznie rynków. No dlatego, że on jest w moim pojęciu w ogóle niedoszacowany. Na przykład dane prezentowane przez Eurostat mówią o tym, że w Polsce w takim najmie prywatnym jest około 4% lokali mieszkalnych istniejących w Polsce. A jak się spojrzymy na dane, które za chwilę przedstawię, no to widać, że to jest po prostu nieprawda i to duża nieprawda. No bo tak jak podają oficjalne dane, na koniec 2023 roku w Polsce było około 15,8 miliona lokali mieszkalnych. Przypominam, że lokal mieszkalny to jest mieszkanie, lokal w budynku wielorodzinnym oraz, że budynek jednorodzinny może składać się z 2 lokali mieszkalnych. Tak to jest oficjalnie liczone w statystykach. Jeżeli chodzi o taki lansowany i promowany przez wiele osób najem okazjonalny, no to w 2023 roku 81 tysięcy podatników i 180 jeszcze zadeklarowało to, że chce korzystać z najmu okazjonalnego, ale przypominam, to są podatnicy, nie mieszkania. No i na razie wszystko wygląda w porządku, ale dalsze dane już pokazują, że chyba dane Eurostatu to jakaś wielka ściema, bo w 2023 roku złożono deklaracji podatkowych, gdzie ktoś deklarował podatek z tytułu ryczałtu od wynajmu w takiej ilości 1 074 082 podatników zadeklarowało, że chcą zapłacić podatek według skali 8,5%. To jest skala podatkowa, która dotyczy tych podatników, którzy osiągnęli mniej niż 100 tysięcy w ciągu roku z tytułu wynajmu mieszkania. Ale już 43 431 zadeklarowało, że musi zapłacić podatek wyższy, czyli zarobili więcej niż 100 tysięcy. Razem daje to 1 117 513 podatników, co stanowi, gdybyśmy tych podatników odnieśli do liczby mieszkań, liczby lokali, to już byłoby 7,5%. Ale, no właśnie, jest potężne ale. Po pierwsze, niektórzy podatnicy zarabiają na wynajmie większej ilości mieszkań niż jedno. No nie mówię o takich rekordzistach jak na przykład jakiś poseł chyba Kropiwnicki, który ma tam kilkanaście mieszkań powyżej 10 do wynajęcia.
Pewnie są tacy, którzy mają jeszcze więcej i poseł nie jest rekordzistą, ale to już nam pokazuje, że liczba mieszkań, które są wynajmowane, może być większa od liczby podatników. Oczywiście są też sytuacje takie, że na przykład gdybym ja z moją siostrą wynajmował jakieś mieszkanie na spółkę, bo na przykład je odziedziczyliśmy i je wynajmujemy, no to każdy z nas byłby oddzielnym podatnikiem. Tak też się zdarza. Jest też taka sytuacja, że pewna grupa osób, bliżej nieznana, ale wiemy, że takie istnieją, bo słyszeliśmy, widzieliśmy takie wypowiedzi, na przykład źle deklarowała podatek z tytułu zarabiania na tak zwanym krótkim najmie i myślała, że to jest najem prywatny lokali mieszkalnych, a to niekoniecznie. Część też osób, które parają się wynajmowaniem lokali mieszkalnych, rozlicza się według tego, tak jakby prowadzili, bo prowadzą faktycznie działalność gospodarczą i wtedy już składają inne deklaracje. A jak powiedziałem, to co mamy dostępne dane, no to jest liczba złożonych deklaracji przez osoby, które na przykład deklarują, że osiągają dochód z tytułu najmu prywatnego. Jakby tego nie liczyć, to tak czy siak te 1 117 000 podatników do 15,8 miliona liczby lokali mieszkalnych wskazuje, że raczej mamy do wynajęcia więcej niż te 7% lokali istniejących w Polsce. I teraz zapowiem dwa kolejne tematy, czyli na przykład to, jak najem instytucjonalny i tak zwane PRS-y mogą wpłynąć na przyszłość rynku najmu oraz jak wpłynie budownictwo społeczne. To lansowane budownictwo społeczne w programach wyborczych to ono nawet miało sięgnąć 300 000 mieszkań, chociaż oni tak nie podawali w jakim okresie, sugerowali, że to w ciągu najbliższych 4 lat, no ale powiedzmy to trochę można między bajki włożyć. Nadal gdzieś tam kręci się pomysł w zapowiedziach polityków 100 000 mieszkań w ramach budownictwa społecznego. Czy to zostanie zrealizowane? No to jest zupełnie inna sprawa, ale weźmy się, zajmijmy tymi 300 000 obiecanymi, które tak można powiedzieć stanowią 1,9, prawie 2% obecnej substancji ilości lokali mieszkalnych w Polsce. Ale na przykład porównując to z liczbą podatników deklarujących przychody z najmu prywatnego, no to byłoby już to 26%. Oczywiście powiedziałem, że podatnik nie równa się lokal. Te liczby są inne i raczej należy podejrzewać, że więcej jest lokali niż podatników deklarujących przychody z najmu. No i do tego mamy jeszcze firmy, które weszły do Polski i zaczęły budować w największych miastach, bo to dotyczy głównie największych miast, lokale pod wynajem. Nie mówię tutaj o deweloperach, którzy część budynków przeznaczają pod wynajem lub na przykład budują te takie mini lokale poniżej 25 m2, które tak naprawdę formalnie nie są lokalem mieszkalnym, ale są wynajmowane na zupełnie innych rozliczeniach podatkowych, innych stawkach, ale one też po prostu funkcjonują, bo ludzie mimo tego, że nie mogą mieszkać w takich mikromieszkaniach, oficjalnie, że to nie jest mieszkanie, to jednak mieszkają w tych lokalach użytkowych. No, wróćmy do tych PRS-ów. Jest to niewielki odsetek w tej chwili mieszkań znajdujących się na rynku. W takiej Warszawie jest to około kilku tysięcy, w Poznaniu troszeczkę więcej, ponad 1000, w Krakowie około 2000, niewielka liczba w aglomeracji katowickiej, ale ten rynek będzie się rozwijał. I co ten rynek ma w swojej ofercie i czy może zagrozić temu prywatnemu najmowi, tym osobom, które chcą zarabiać na prywatnym wynajmowaniu mieszkań. Na razie w większości miejscowości w Polsce raczej takiego zagrożenia nie widać. Jakie ceny żądają osoby, które chcą wynajmować prywatnie w porównaniu do
cen, jakie żądają właśnie te PRS-y. Nie ma sensu może porównywać wszystkich miast i konkretnych lokalizacji w tych miastach, bo na przykład też standardy różnią się, ale można powiedzieć, że poziomy tych cen są dość podobne, z tym, że na przykład czasami te PRS-y podają czynsz w ten sposób, że żądają jak gdyby tego czynszu podstawowego, wyświetlonego w swoich reklamach nieco wyższego niż jest to na rynku wtórnym, ale już takie opłaty dodatkowe, nazwijmy to, są znacząco niższe. Te opłaty dodatkowe to tak zwany na rynku wtórnym czynsz płacony do administracji. Jak to się sumuje, to wychodzi, że w zasadzie te czynsze, to co musi zapłacić najemca, jest na dość podobnym poziomie. Natomiast bardzo często można powiedzieć, że te PRS-y potrafią zachęcać najemców do siebie. Pokazują mieszkania z jakimś podstawowym wyposażeniem w sprzęty i też w meble, chociaż tak szczerze mówiąc, no nie jest to jakaś wielka jakość tych mebli, a zdjęcia są często zrobione obiektywami szerokokątnymi, więc takie mieszkania o powierzchni 20 paru, czy też 32 metrów na przykład, zwane mieszkaniami dwupokojowymi, jak to jedna z firm, które mają takie oferty we Wrocławiu, proponuje 32 metry, mieszkanie, 2 pokoje, no to wyobraźcie sobie, jak te pokoje wyglądają i czynsz wynosi tam około 2,5 tysiąca plus 270 zł tych dodatkowych opłat, plus jeszcze oczywiście media z liczników, no ale te media to trzeba zapłacić wszędzie. A mieszkania te dwupokojowe to są rzędu 40 metrów też, więc nie jakieś specjalnie ogromne. Ale co te firmy bardzo często oferują? No mówią, że są bardzo przyjazne dla wynajmujących. Oferują dłuższe umowy. Czasami w tych lokalach, w tych budynkach, czy też na tych osiedlach mogą być jakieś dodatkowe urządzenia. Często są też garaże, oczywiście dodatkowo płatne. Czego na przykład nie ma, jeżeli ktoś chce wynajmować mieszkanie w budynkach z wielkiej płyty, bo te osiedla po prostu nie były wyposażone w takie rzeczy jak garaże. Może czasami gdzieś jest jakiś parking dla samochodu i to też oczywiście często dodatkowo płatny. Te PRS-y chwalą się również tym, że na przykład w razie jakiejś usterki to w ciągu doby, 2 dób, może 3 dób zostanie ta usterka naprawiona, co jest dość ważne, bo być może prywatna osoba zrobi to samo, ale ona się tym nie chwali i niewiele osób jej uwierzy. W dodatku ci prywatni wynajmujący bardzo często w swoich ogłoszeniach piszą: żadnych zwierząt w naszym mieszkaniu, a ci, którzy wynajmują instytucjonalnie, mówią: zwierzęta są mile widziane. W Polsce jest bardzo dużo osób, które posiadają koty, psy, kanarki, więc takie eliminowanie klientów, którzy mają psa, jest lekko bezsensowne z punktu widzenia handlowego. I tak szczerze mówiąc, to, że tak bardzo często osoba, która na przykład posiada psa i chce wynająć mieszkanie, widzi: aha, tutaj ciebie przyjmiemy, ale twojego pieska to już nie, to wbrew pozorom ona jak wreszcie znajdzie kogoś, jakiegoś wynajmującego, który przyjmie ją do siebie razem z psem, jest tak wdzięczna, że jest jednym z lepszych najemców. No oczywiście może się zdarzyć, że pies coś pogryzie, a kot podrapie, ale to powiedzmy nie każdy pies i nie każdy kot jest niszczycielem. A jeżeli prywatnie wynajmujesz jakieś mieszkanie, to zastanów się, dlaczego twoja konkurencja z tego najmu instytucjonalnego nie straszy właścicieli zwierząt zakazami lub jakimiś ewentualnymi restrykcjami. No i jeszcze też warto wspomnieć o takiej informacji, o tym, że w Polsce jest około 2 milionów pustostanów, chociaż tak naprawdę nikt nie wie, gdzie te pustostany stoją i w jakim są stanie technicznym, a czasami za te pustostany liczone są mieszkania, które są drugimi mieszkaniami dla kogoś, kto na przykład na stałe mieszka gdzieś w jakiejś miejscowości, ale do drugiej miejscowości przyjeżdża po to, żeby tam pracować przez 3 dni w tygodniu. Jest też szansa, że w przyszłym roku poznamy liczbę
mieszkań albo liczbę wynajmujących, którzy parają się zarabianiem na najmie krótkotrwałym, który jest jednak zupełnie innym najmem niż ten najem na cele mieszkalne. Reasumując, co to oznacza dla polskiego rynku nieruchomości, dla wszystkich, którzy chcą zarabiać na wynajmowaniu albo dla tych, którzy chcą być najemcami? Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę, że te takie statystyki GUS-owskie podające informację, że 4% mieszkań w Polsce jest wynajmowana na zasadach rynkowych, są podejrzane i raczej prawdopodobnie są nieprawdziwe. Ta liczba mieszkań, które są wynajmowane, wydaje się być znacząco większą liczbą. Po drugie, oczywiście rynki są lokalne, więc dane statystyczne dla całej Polski i trend dla całej Polski liczony na podstawie tych danych wcale nie musi odpowiadać temu, co dzieje się w konkretnych miejscowościach. Zwłaszcza takie miejscowości małe są podatne na szoki wywołane na przykład nagłym zamknięciem jakiegoś zakładu pracy albo wręcz otworzeniem jakiegoś zakładu pracy, który będzie ściągał nowych nabywców na wybudowanie czasami wręcz jednego większego budynku deweloperskiego. W tym kontekście pragnę Was ponownie zachęcić do subskrybowania naszego kanału, ponieważ niedługo będzie już parę razy obiecywana audycja o lokalnych rynkach nieruchomości, porównaniu, wskazaniu miast, które się rozwijają, które są zagrożone, a które są na takiej właściwie huśtawce. Mogą pójść w górę, mogą pójść w dół. Ale jednak co można sądzić o tym rynku najmu? Punkt trzeci. Można liczyć się z tym, że być może kiedyś w Polsce powstaną w ogóle REIT-y, czyli taka ustawa o funduszach inwestycyjnych i może ten rynek PRS-ów będzie się bardziej rozwijał. Może też się zdarzyć, że część deweloperów będzie zachęcona również do budowania mieszkań pod wynajem. Dzisiaj im się mieszkania, czy do dzisiaj można powiedzieć, im się dość dobrze sprzedawały, ale mogą nadejść trudniejsze czasy i może część swojej oferty przerzucą pod wynajem. Temu oczywiście sprzyjałoby to, że zostałoby zmienione prawo w ten sposób, że oczywiście byłyby chronione słuszne interesy najemców, ale jednocześnie wynajmujący nie miałby takiego problemu jak dziś z pozbyciem się, czyli z ryzykiem inwestycyjnym, wtedy, gdy trafia na najemcę, który z jakiegoś powodu nie płaci, a na przykład nie płaci dlatego, że nie lubi płacić. I dodam też, że tak naprawdę, jeżeli przyjrzycie się umowom najmu, przepisom o umowach najmu tego zwykłego, okazjonalnego, instytucjonalnego, to zauważycie ze zdziwieniem, że ci najemcy instytucjonalni mają lepszą ochronę niż taki najemca, który prywatnie wynajmuje swoje mieszkanie. O tym było kilka audycji na naszym kanale, więc zachęcam do odnalezienia, linki na dole. No i sprawa wysokości czynszów oraz wpływu tego budownictwa społecznego przeznaczonego do wynajmowania mieszkań na wynajem. Mogłoby to bardzo mocno zmienić rynek. Dzisiaj te czynsze są dość duże. Chcę Wam powiedzieć, że na przykład czynsz za mieszkanie jednopokojowe w tych PRS-ach w Łodzi to jest prawie 2000 zł. To znaczy to jest jakieś tam 1700, 1600 zł plus jednak czynsz do administracji. Podobnie w innych miastach i te czynsze są naprawdę spore. Jeżeli jednak na przykład mieszkanie w Łodzi może być wynajmowane za w przybliżeniu pół ceny tego, co analogiczne mieszkanie w Warszawie, to pokazuje, że tak, koszty budowy to są takie same. Wobec tego może koszt gruntu, a może po prostu parcie na danym rynku pozwala brać wynajmującym więcej. Ale też pamiętajmy, że wiele osób mieszka w swoich własnych mieszkaniach i to, co płacą za to mieszkanie, to jest ten tak zwany czynsz administracyjny. I w sumie ten taki czynsz administracyjny za kawalerkę, to moim zdaniem nie przekracza 1000 zł, jest nawet niższy. Oczywiście to zależy, w jakich zasobach mieszkasz, w jakiej miejscowości i tak dalej, ale to
między kilkaset złotych a 2000 złotych, albo czasami 3000 złotych, zależy w jakim mieście, no to już się robi duża różnica i to pokazuje, że takie budownictwo socjalne, które by pobierało teoretycznie tylko ten czynsz taki administracyjny, tak jak kiedyś to było na przykład w tak zwanych mieszkaniach kwaterunkowych, czy w mieszkaniach lokatorskich, to przypominam, te kwaterunkowe to były takiej własności państwa, gminy, te lokatorskie to tak zwane mieszkania spółdzielcze, niewłasnościowe i te czynsze naprawdę nie są jakieś ogromne, nie były jakieś ogromne. No to jest ogromny margines na takie budownictwo. Ale czy takie budownictwo wejdzie, komu będzie rozdawane i tak dalej, no to tak naprawdę nie wiem, bo ja widzę, co się dzieje na przykład w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Nieustanne przyczepienie się do pomysłu kredytu 0%, który został już przez wszystkich mocno skrytykowany. Nie wiem, czy dalej jest trend, żeby ten kredyt kontynuować. Minister Paszyk pod koniec października obiecywał, że przedstawi nowy pomysł w pierwszym tygodniu listopada, ale pierwszy tydzień listopada się skończył. Minister Paszyk nic nie powiedział. Była afera z wiceministrem Tomczakiem. No, pożyjemy, zobaczymy. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że ten rynek wynajmu nieruchomości rośnie w Polsce i jest znacząco wyższy niż to, co mówią dane statystyczne, szczególnie jeżeli chodzi o ten właśnie wynajem prywatny. No i przy obecnym, czy też niedawnym poziomie cen mieszkań do czynszów, to inwestycja w kupienie mieszkania pod wynajem ostatnio była mało opłacalną w porównaniu z innymi inwestycjami, ale na rynku obrotu mieszkaniami też mamy w tej chwili chwilowy zastój. Jeżeli potrafi ktoś negocjować, to może czasami całkiem niezłą cenę wynegocjować, no to ta relacja spada, a w dodatku tej relacji też niekoniecznie liczą te osoby, które mają mieszkanie dlatego, że je odziedziczyły. One mogą liczyć coś takiego jak alternatywny koszt kapitału, ale rzadko to robią, a po prostu mają mieszkanie, które dostały za darmo, odziedziczyły je. Przez 5 lat nie powinny tego mieszkania sprzedawać, bo jeżeli sprzedadzą, to jeszcze są gotowe zapłacić jakiś podatek dochodowy z tytułu sprzedaży tego mieszkania, no to można je przez 5 lat puścić w wynajem i dla tych osób ten rachunek jest zupełnie inny, a w Polsce rośnie liczba osób, które dziedziczą mieszkania. Tak jak jeszcze kilkanaście lat temu, to nasi rodzice często nie mieli mieszkań lub mieszkali w jakichś lokalach spółdzielczych, czy też kwaterunkowych i tak naprawdę nie było co odziedziczyć te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, to teraz liczba osób dziedziczących nieruchomości rośnie. Jakaś część z nich oczywiście będzie chciała szybko skonsumować te pieniądze, ale inni stwierdzą, bardzo dobrą zasadą jest coś mieć, coś posiadać i po prostu zarabiać chociażby jakieś pieniądze na tym wynajmie od czegoś, co przyszło, można powiedzieć, za darmo. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany prawa, subskrybuj nasz kanał. Przypominam również o sugerowaniu nam w komentarzach nowych tematów, a także o tym, aby jeżeli piszesz komentarz, to podawać miejscowość, której ten komentarz dotyczy. No i przypominam, że na stronie symen24.pl, gdzie są szkolenia o obrocie nieruchomościami, także o wynajmie nieruchomości, znajdziesz również nasze audycje wzbogacone o dodatkowe dane, wykresy w formie statycznej. Zajrzyj tam, bo warto. No i cóż, cześć, trzymajcie się.